spędziliśmy noc przy posterunku mauretańskiej policji, żandarmerii bądź też wojska. Takich posterunków mają tu oni całą masę. Dzisiejsza noc nie była najłatwiejsza ze względu na to, że zyskaliśmy niestety dość duże opóźnienie przy wjeździe do Mauretanii. Byliśmy tak wkurzeni, że nawet nie chciało nam się niczego filmować, ale nic nas nie cieszyło. Musiało minąć parę godzin, żeby emocje opadły. Służby mauretańskie stwierdziły, że nasze wizy są złe, że musimy zapłacić po 120 euro od osoby, na co oczywiście nie mieliśmy absolutnie ochoty, bo już raz zapłaciliśmy za wizy i to wielokrotnego wjazdu. Po uruchomieniu wszystkich możliwych kontaktów, zarówno przez nas, przez Węgrów, jak i przez Serbów, którzy razem z nami stali na tej granicy, w okolicach godziny 15:30 tutejszego czasu przejście zostało dla nas otwarte, wbito nam pieczątki w paszporty i wpuszczono na teren tego wspaniałego, brudnego, śmierdzącego kraju, który, gdyby tylko usunąć stąd ten cały śmietnik i te wszystkie obskurne budynki, byłby naprawdę fantastycznym miejscem na ziemi z surową, dziką, niesamowitą po prostu przyrodą. Przekroczyliśmy granicę malijską raptem w jakieś może 30 minut, potem straciliśmy godzinę na zarejestrowanie samochodu w ich systemie informatycznym, który powoduje, że mają gwarancję, że go tu nie porzucimy. Nie wiem, po co tak robią, ale tak sobie wymyślili pewnie, żeby nie być śmietnikiem Europy. A teraz nakleimy naklejkę malijską. Mali. Mali. Tak się odpoczywa. Mówi, że tam się leży i się nic nie robi. Tak, tylko ciągle. Masz ciasteczko, masz wodę, podaj kolę, zrób kanapki, masz batonika, ja chcę jeść, daj mi jeść, daj kato. Daj kado. Drogi w Mali mają tylko nieco lepszą jakość niż mauretańskie. Jest też wyraźnie więcej miejscowości oraz ludzi. Pojawiają się również zielone drzewa. To już nie jest Sahara. Ponieważ późno przekroczyliśmy granicę, nadciąga nieubłaganie noc, a przed nami jeszcze ponad 300 km do biwaku. Przejedziemy je w koszmarnych warunkach drogowych. Jedziemy w nocy przez Mali, jest to bardzo niezalecana czynność i faktycznie doznania są iście ekstremalne. Progi zwalniające tutaj są w stanie wyrwać zawieszenie rosomaka, a co dopiero żuka. Także trzeba na nie bardzo uważać. Nie zawsze są oznaczone. Ruch, kiedy się ściemniło, na początku był bardzo niebezpieczny, bo pojawiały się jeszcze nieoświetlone wozy z osiołkami. Teraz na szczęście chyba już poszli spać, więc pozostały tylko ciężarówki jadące z naprzeciwka, które z reguły mają
mocno niekompletne oświetlenie. Po bokach, w miasteczkach i nie tylko w miasteczkach napotykamy mnóstwo ognisk. Całe towarzystwo tutaj, widzę, wieczory spędza przy ogniskach. Palą chyba czymkolwiek bądź co pod rękę wejdzie, w tym śmieciami, bo smród jest po prostu przeokropny. Dopiero o świcie docieramy do obozowiska rajdowego. Widok wodospadów na rzece Senegal i rosnących wokół baobabów rekompensuje nam nieco te nocne tortury drogowe. Niestety nie odpoczęliśmy. Armia malijska, która nas ochraniała, zarządziła wyjazd z obozu dla wszystkich za godzinę. Na ten dzień plan zakładał 300 km, ale niestety mocno pobłądziliśmy, przez co na licznik weszło nam ponad 400, a do kompletu droga była bardzo trudna. Ale możesz jechać przez Manantali i tu masz tam bagę po środku między Manantali a Kitą. W tym miejscu jest. była gorsza droga. Aha. Tak nam się wydaje, tego nie wiemy. Jakościowo drogi na to. Tutaj drogi są jednakowo oznaczone. Tam na Manantali jest lepsza niż na Kitę, tamta druga. Dobra, to może tak Jest krótsza przede wszystkim. Krótsza i lepsza, z tego co znaczy jest tej mapy. Przedostatni dzień rajdu. Czujemy się mocno zmęczeni, tym bardziej, że poprzednią noc spędziliśmy jadąc aż do świtu. Godzinny odpoczynek, jazda dalej. Te 2 dni zlały nam się w jeden. Przeprawa archaicznym promem przez rzekę Senegal lekko podnosi nam ciśnienie i zwiększa wrażenia. Do ostatniego biwaku rajdowego dojeżdżamy jak zwykle w ciemnościach. Na szczęście możemy się wreszcie wyspać. Dopiero co wstałem. Przed nami ostatni dzień rajdu Budapeszt-Bamako. Nie wiem co będzie. 200 parę kilometrów. Powinniśmy dotrzeć do celu. A czy nam się to uda, to zobaczymy dopiero dzisiaj po południu. Tym niemniej, co by nie mówić, tak wygraliśmy. Dojechaliśmy do Mali. 9000 km jazdy żukiem za nami. Jakieś 9 do 10 tysięcy przed nami, bo jeszcze trzeba wrócić do domu.
W tym miejscu ten szalony rajd się skończył. Była uroczystość, przemówienia, dostaliśmy certyfikaty ukończenia tej najtrudniejszej amatorskiej imprezy rajdowo-charytatywnej na świecie. No właśnie, charytatywne dary wyładowaliśmy w misji, w której spędziliśmy kilka dni. Polonez został sprzedany i jego załoga odleciała do domu. My zajęliśmy się najpierw naprawami aut. W pobliskim serwisie przy wsparciu lokalnych mechaników zaopiekowaliśmy się naszymi wiernymi wozami. Żuk wymagał wstawienia dystansów w sprężyny przedniego zawieszenia, które zostały tak sklepane, że darliśmy oponami o nadkola. Ze starych pasków rozrządu udało się wykonać odpowiednią konstrukcję oraz pospawać popękaną felgę. Z Peugeotem było niestety gorzej. Uszczelniliśmy tylny most, zmieniliśmy łożyska, ale nie dało się przywrócić wstecznego biegu i rozrusznika. Trudno. Ważne, że da się jechać do przodu, do domu mamy 10 000 kilometrów. Następnego dnia zwiedzaliśmy niezwykle zatłoczone, ale kolorowe i gwarne Bamako. Zupełnym przypadkiem udało nam się znaleźć niezwykły sklep z pamiątkami, gdzie były chyba wszystkie możliwe wyroby malijskiego rękodzieła. Zaopatrzyliśmy się w rozmaite drobiazgi i prezenty dla znajomych. Za chwilę fragment naszych targów. Dostajecie tylko 2 minuty. Naprawdę spędziliśmy tam ponad 2 godziny. Wiesz co, bo ten brąz chyba najwięcej z tego wszystkiego kosztuje. To jest najdroższe. Tak, for brąz. expense. Brąz We don't have money. To teraz od nowa. i znowu cenę You taką, must start now. tą samą cenę daj co na początku za to. No. Tak, tą samą cenę co na początku. A to by znaczyło, że nie za bardzo kumają cyfry. Mówi, ale nie pisze. Później opuściliśmy Bamako, a dzień później i Mali. Przejechaliśmy nie bez trudności, o których mówiłem na samym początku tego odcinka, granicę z Mauretanią. Prawie 3 dni zajęło nam dojechanie do Maroko, gdzie już naprawdę niespiesznie odpoczywaliśmy, zwiedzaliśmy, bez spędzania całych dni w samochodzie jak wcześniej. Przejechaliśmy góry Atlas, gdzie nawet zaliczyliśmy śnieżycę. W połowie lutego opuściliśmy Afrykę i po pokonaniu w ciągu kolejnych dni ponad 3000 km wróciliśmy do Polski. To była nasza najtrudniejsza i najdłuższa wyprawa. Kosztowała nas masę środków i sił, ale była tego warta. Wróciliśmy z bagażem doświadczeń, który zmienił mocno nasze życia i silnie wpłynął na kolejne plany. Przejechaliśmy naszym Żukiem 19 200 km w 6 tygodni. To prawie na pewno rekord świata dla tej maszyny. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie naszych przygód. Następne niebawem przed nami.